Kuala Lumpur jest stolicą i największym miastem Malezji, które ze względu na swój zróżnicowany charakter ma do zaoferowania wiele atrakcji od lśniących w słońcu dropaczy chmur po perełki architektoniczne z czasów kolonialnych, świątyń i miejsc kultów religijnych arabskiej, indyjskiej i chińskiej. Najłatwiej można zwiedzić miasto korzystając z City Tour Bus, który zapewnia przejazd po atrakcjach centrum tego ciekawego miasta. Słynne wieże Kuala Lumpur są bez wątpienia wizytówką miasta i prędzej czy później dociera do nich każdy turysta. Sięgające niemal chmur, wysokie na 452 metry, są jednymi z najwyższych budowli oraz z najwyższymi bliźniaczymi wieżami na świecie. Pomiędzy 41 a 42 piętrem łączy je most o długości 58 metrów, tzw. Sky Bridge. Dzielnica Bukit Bintang słynie z Jalan Bukit Bintang, ruchliwej arterii komunikacyjnej z ekskluzywnymi centrami handlowymi i luksusowymi butykami odzieżowymi. Przy ulicy rozlokowały się bary na świeżym powietrzu i kluby z muzyką na żywo. Połączenie starej zabudowy z nowoczesnością jest imponujące. Gmach Sultan Abdul Samad to prawdziwy klejnot kualalumpurskiej architektury miejskiej zlokalizowany przy Merdeka Square. Budowla pochodzi z końca XIX wieku. Była siedzibą brytyjskiej administracji kolonialnej. Ten ceglany, imponujący gmach jest mieszanką kilku stylów architektonicznych: mauretańskiego, wielkich Mongołów, elementy islamskie i gotyku, elementy zachodnie. Menara Kuala Lumpur Tower to wieża telewizyjna, która ma 15 pięter i wysokość 421 metrów. Dokładnie zajmuje 7. miejsce pod względem najwyższych wież telewizyjnych. Budowana była w latach 1992-96. Na wysokości 300 metrów znajduje się taras widokowy Skydeck. Jaskinie Batu Caves to jedna z najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych w Kuala Lumpur. Jest to zespół wapiennych grot liczący ponad 400 milionów lat, który stanowi bardzo ważne centrum turystyczne dla lokalnych Hindusów. Pierwotnie użytkowane były jako schronienie przez plemię Teuma. Później ich eksploatacją zajęli się Chińczycy, którzy wybierali z grot
odchody nietoperzy służące im jako naturalny nawóz. Pod koniec XIX wieku Batu Caves zostały oficjalnie odkryte i zarejestrowane przez władze kolonialne, aby po latach przekształcić ich w miejsce kultu hindustycznego poświęconego Bogu wojny. Pałac sułtana Istany Negary jest oficjalną rezydencją króla Malezji. Bramy strzeże konna i piesza straż w malowniczej, tradycyjnej formie z czasów kolonizacji brytyjskiej. Przejazd kolumny króla z rodziną to prawdziwa i rzadka atrakcja. Tugu Negara Malaysia, czyli pomnik narodowy Malezji, to pomnik upamiętniający tych, którzy zginęli podczas II wojny światowej. Przygotowania do kolejnego święta narodowego. Okoliczne meczety to perełki architektury tego regionu. Jednak wieczorny spacer do Petronas Tower to numer 1 na naszej liście. Pozostałe miejsca, Plac Niepodległości, zbieg głównych rzek, świątynia Sri Mahamariamman, fińskie dzielnicy to również znakomite atrakcje nocy w Kuala Lumpur. Kończymy naszą dwumiesięczną podróż po Indonezji, Filipinach, Hongkongu i Malezji. Mam nadzieję, że podobały się Wam nasze odcinki. Zapraszamy na kolejną podróż. Do zobaczenia.